Witam serdecznie w małej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy przepyszne, kruche ciasto z drzemem i pianką. Ciasto wygląda wspaniale, jest bardzo smaczne, rozpływa się w ustach, cudownie pachnie. Jest waniliowe, owocowe, wilgotne od drzemu. W przygotowaniu jest proste. Polecam i zapraszam na film. Składniki na ciasto. 500 g mąki pszennej użyłam tortowej, 300 g schłodzonego masła, 3 łyżki kakao bez cukru, 3-4 łyżeczki cukru wanilinowego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 110 g cukru i 6 żółtek. Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy cukier waniliowy, proszek do pieczenia i krótko mieszamy łyżką. Następnie schłodzone masło ścieramy na tarce z dużymi oczkami, podsypując mąką. Dodajemy żółtka i ciasto wyrabiamy. Możemy tak jak ja mikserem lub możemy wyrobić rękoma. Ciasto jeszcze króciutko zagniatamy i dzielimy je na 3 części. Jedną małą o wadze około 180 g, drugą średnią o wadze około 370 g i zostanie nam trzecia największa. Ważne jest, aby najmniejsza część ciasta nie była za duża, ponieważ pianka nam później bardzo opadnie. I najmniejszą część ciasta zawijamy w folię spożywczą i na czas dalszych przygotowań wstawiamy ją do zamrażalnika. Do średniej ilości ciasta dodajemy kakao i zagniatamy. Zawijamy w folię spożywczą i również na czas dalszych przygotowań wstawiamy do zamrażalnika. Trzecim, największym kawałkiem ciasta wykładamy blaszkę. Możemy rękoma lub tak jak ja ciasto możemy rozwałkować na papierze do pieczenia na wielkość blaszki. I ciasto przekładamy do blaszki i wyrównujemy. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na godzinę. Musi być dobrze schłodzone. Dodatkowo będziemy potrzebować około 380 g drzemu z czarnej porzeczki, 125 g borówki i 1-2 łyżki bułki tartej. Borówkę rozgniatamy, dodajemy drzem i mieszamy. Dobrze schłodzone ciasto posypujemy bułką tartą i na wierzch wykładamy nasz przygotowany drzem z borówką. Wyrównujemy. Z zamrażalnika wyciągamy ciemne ciasto i ścieramy je na tarce z dużymi oczkami. Ciasto równomiernie rozprowadzamy na drzemie. Lekko dociskamy i przygotujemy piankę. Składniki na piankę: 6 białek, 180 ml oleju, 2 budynie śmietankowe lub waniliowe bez cukru. Ja raz też piekłam to ciasto z budyniem o smaku toffee i też udało się wyśmienicie. 220 g cukru. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Następnie po łyżce dodajemy cukier, aż zużyjemy cały cukier. I miksujemy, aż masa stanie się gęsta i lśniąca, a cukier się rozpuści. Dodajemy 2 budynie i krótko mieszamy.
Dodajemy olej i delikatnie mieszamy szpatułką na jednolitą masę. Gotową piankę wykładamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Wyciągamy najmniejszy kawałek ciasta z zamrażalnika i ścieramy je na tarce z dużymi oczkami. Ciasto wykładamy równomiernie na piankę. I ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 190 stopniach na funkcji góra-dół przez około 45-50 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Gdyby ciasto zaczęło się zbyt mocno przypiekać, możemy je z wierzchu nakryć folią aluminiową. Ciasto wyciągamy z piekarnika i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Pianka troszkę opadnie. Ostudzone ciasto wyciągamy z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. I nasze pyszne, obłędne, kruche ciasto z pianką i drzemem jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, rozpływa się w ustach. Polecam!